Dzisiaj na życzenie widzów odkrywamy świat romansów młodych Azjatek. Tym ciekawszy temat, że praktycznie nic nie ma w sieci. Temat nie istnieje w internecie. Tak więc dzisiaj o podwójnym życiu niewinnie wyglądających Azjatek. Powiemy jak i dlaczego tak postępują. Zapraszam do Azji. Ponad dekadę temu korzystałem na Tajwanie przez pewien czas z amerykańskiego serwisu randkowego. Doświadczenie to zmieniło moją opinię o kobietach. Ponieważ profile były opisane po angielsku, więc dziewczyny szukały głównie cudzoziemców. Początki były bardzo obiecujące. Niepoliczalne ilości pięknych kobiet szukających swojej drugiej połowy. Znaczna część dziewczyn deklarowała na swoich profilach chęć znalezienia chłopaka i docelowe małżeństwo. Zarzekały się, że nie szukają przygód na jedną noc. Od większości z nich słyszałem, że randkują od niedawna i rzadko się umawiają, że byłem może trzecim chłopakiem, którego spotkały, bla 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 bla. Kiedy jednak usłyszałem tę samą historię po raz 10, miałem wrażenie, jakby były na tym samym szkoleniu z zakresu sprzedaży. Hej, wiem, są większe problemy w życiu samotnego mężczyzny, ale wysłuchaj do końca. Kilka słów wyjaśnienia. Grono randkujących cudzoziemców w Tajpej nie jest takie duże. Znamy się ze spotkań, wyjść do klubów, wspólnych zainteresowań. Tak więc, popijając w weekendy przy jakimś 7-Eleven, porównywaliśmy na telefonach czasami, z kim się spotykamy. I jak się okazało, wbrew swoim twierdzeniom, moje nowe koleżanki w większości na stronie randkowej były od dawna i poznawały cudzoziemców ile i jak się tylko dało. I nie w tym problem, bo to ich życie oraz wybory, ale w tym, że równocześnie przedstawiały się jako aniołki i cnotliwe dziewczęta. I jak wiadomo z badań, istnieje ścisły związek między ilością partnerów a rozwiązłością w związku i skłonnością później do rozwodu. I dlatego warto zalajkować wideo. Dziękuję. Japonia. Przedstawię tu ciekawy materiał o zdradach Japonek z cudzoziemcami. YouTuber opowiada historię Niemca, który poderwał w nocy Japonkę. Poszli do całodobowej księgarni mangi, gdzie w prywatnym pokoju się przespali ze sobą. W trakcie nocy okazało się, że tak, ma męża i 2 dzieci. Podobne przygody spotkały i jego zagranicznych znajomych, tego Niemca. Okej, ta historia tutaj to jest wyjątek. Choć widziałem kilka podobnych na Tajwanie, także nie jest to aż taki wyjątkowy wyjątek. You love what? Hey. No, it's okay. You have a husband. Don't just look. Więcej na temat problemów w japońskich i koreańskich związkach mówiłem w moim poprzednim materiale. Według statystyk z 2020 roku około 20% japońskiej populacji przyznaje się do zdrady swojego współmałżonka. Kilka lat wcześniej Centrum Badawcze Pew przeprowadziło badanie, w którym Japonia znalazła się na 7. miejscu wśród krajów, w których zdrada jest uważana za moralnie akceptowalną. Na Zachodzie seksualność jest bardziej złożona moralnie niż w Japonii, która rozumie moralność inaczej od nas. 84% kobiet i 61% mężczyzn w Japonii uważa swoje pozamałżeńskie romanse za korzystne dla ich związku. Hej, jak z tym lajkiem? Klikaj! Według niemieckiej naukowiec niewierność japońskich kobiet stale wzrasta od lat 80. XX wieku. Twierdzi ona, że kobiety czują się bardziej uprawnione do asertywnego wyrażania siebie jako równoprawnych członków społeczeństwa. Wskaźniki rozwodów również rosną, ponieważ powoli staje się on mniej stygmatyzowany. A może rosnąca ilość rozwodów i zdrad jest także wyrazem wzrastającego indywidualizmu, braku przywiązania do nadanej kobietom roli i gotowości do zmiany życia? Korea. Biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka lat temu cudzołóstwo było w tym kraju przestępstwem, niedawne południowo-koreańskie badanie wykazało, że zdrady są zaskakująco powszechne. Jak donosi Korea Herald,
51% południowo-koreańskich mężczyzn przyznało się do zdrady w trakcie małżeństwa, ale tylko 9% kobiet. Jednak 40% ankietowanych mężczyzn nie uważało kupowania seksu za akt niewierności, co mogło zniekształcić statystyki mężczyzn. Mężczyźni mieli tendencję do zdradzania przez całe małżeństwo, ale kobiety romansowały głównie wtedy, gdy małżeństwo napotykało na nieprzezwyciężone problemy. Przed zakończeniem sprawdźmy jeszcze subskrypcję. What times, maybe? I gotta pump those numbers up. Those are rookie numbers in this racket. Jako podsumowanie wypowiedź mieszkającej w Chinach Rosjanki o chińskich kobietach. Wychodzi na to, że obie płcie zdradzają, tyle że kobiety się z tym lepiej kryją. Cheating happens. Cheating happens both on the men's side and on the women's side. I actually sometimes think it is vice versa or it is the same. It's just the thing that women hide their cheating much better than the men. Dziękuję za uwagę i wsparcie. Zapraszam do kolejnego materiału. Widzimy się w Azji.